Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale o regułach gry w golfa. Ja nazywam się Agnieszka Jakubowska i dzisiaj zabieram Cię na turniej golfowy. O czym powinieneś pamiętać, co musisz wiedzieć przed startem w turnieju? Zaczynamy! Pierwsze, co musisz zrobić, to zapisać się na turniej. Możesz w tym celu wykorzystać albo stronę PZ Golf, albo aplikację w swoim smartfonie. W zakładce Turnieje wyszukaj ten, który Cię najbardziej interesuje i kliknij na niego, żeby otworzyć więcej szczegółów. W pierwszej zakładce znajdziesz ogólne informacje o tym turnieju. Kiedy jest rozgrywany, jak się nazywa, ile będzie trwał i na jakim polu. Znajdziesz też tam link do regulaminu albo po prostu skróconą jego wersję. Po przejściu do kolejnej zakładki Rejestracja będziesz mógł po podaniu swoich danych logowania zarejestrować się na turniej. Pojawisz się już wtedy na liście graczy, jednak zakładka Tee Time pozostanie jeszcze na razie pusta. Wrócisz do niej tuż przed turniejem. Najczęściej poprzedniego dnia, w okolicach godziny 18-19 będą już opublikowane Tee Time, czyli czasy startów poszczególnych golfistów na następny dzień. Sprawdź na liście startowej, o której godzinie będziesz grał i następnego dnia, odpowiednio wcześnie, pojaw się na polu golfowym. Jesteś na miejscu. Żeby ze spokojem zorganizować się przed startem, powinieneś pojawić się na polu przynajmniej pół godziny wcześniej. Jeżeli zamierzasz jeszcze potrenować, to zarezerwuj sobie godzinę lub więcej. Następnie udaj się do biura zawodów lub recepcji turnieju. Jeżeli to jest duży turniej lub zewnętrzny organizator, z pewnością ma przygotowany osobny punkt, w którym rano możesz zgłosić swoją obecność i odebrać scorekarty. Jeśli takiej specjalnej recepcji nie ma, zgłoś się po prostu do recepcji pola golfowego. Po odebraniu scorekarty w pierwszej kolejności sprawdź, czy prawidłowo wpisano Twój handicap. Na niektórych turniejach zdarza się, że scorekarty są do odebrania na starcie, a nie w recepcji, ale o tym dowiesz się w budynku klubowym. Przed turniejem sprawdź jeszcze koniecznie w regulaminie, w jakim formacie rozgrywany jest ten turniej. Jeżeli jest przewidziany format Stableford, będzie to oznaczało, że będziesz mógł skreślić dołki, jeżeli jakiś nie pójdzie Ci najlepiej. Jeżeli jest tylko i wyłącznie format Stroke Play, będziesz musiał grać każdy dołek do końca. Jeżeli organizator przewidział, że jest maksymalna ilość uderzeń, którą można wykonać na każdym dołku, a potem już ten dołek i tak się nie będzie liczył, również da Ci o tym informację w regulaminie, określając format jako maksimum score, np. par plus 5. Regulamin znajdziesz w formie elektronicznej na stronie PZG lub w aplikacji, a w formie papierowej z pewnością został wywieszony w budynku klubowym. Jeżeli chcesz zagrać z Melexa, po pierwsze sprawdź w regulaminie, czy to jest dopuszczone, a po drugie zarezerwuj go sobie odpowiednio wcześniej. W niektórych turniejach zagrać z Melexa będą mogły tylko i wyłącznie te osoby, którym stan zdrowia nie pozwala na rozegranie rundy pieszo. Jeżeli ten przypadek Ciebie dotyczy, upewnij się, czy komitet turniejowy nie będzie wymagał od Ciebie zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli zarezerwowałeś sobie na to czas, udaj się następnie na driving range i na putting green, żeby przygotować się do turnieju. Na liście startowej znajdziesz informacje nie tylko o tym, o której godzinie startujesz, ale również z którego dołka. Wtedy, kiedy starty są z jednego tee, wszyscy gracze startują z jedynki. Wtedy, kiedy są z dwóch tee, połowa graczy startuje z jedynki, a druga połowa z tee numer 10. Bywają jednak takie turnieje, w czasie których wszyscy gracze startują równocześnie. Jest to najczęściej w sezonie jesiennym i taki start nazywa się startem w systemie shotgun. Wtedy wszyscy gracze ustawiają się zgodnie z listą startową na różnych dołkach i o jednej godzinie, na przykład o godzinie 10, wszyscy startują. Sprawdź dokładnie, z którego dołka rozpoczynasz swoją grę. I na 5 minut wcześniej bądź już na tym tee, który wskazywała Twoja lista startowa. Przywitaj się ze swoimi współgraczami, a w razie potrzeby także przedstaw im się.
Następnie wymienicie się kartami zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w taki sposób, że każdy gracz przekaże swoją kartę graczowi znajdującemu się po jego lewej stronie. Zostało Ci kilka chwil na przygotowanie się do gry. Przede wszystkim oznacz swoją piłkę na swój indywidualny sposób. Nawet jeżeli piłka zawiera jakieś logo, może się okazać, że sporo jest takich samych na polu, dlatego warto oznaczyć piłkę po swojemu. Przygotuj sobie również kołeczki tee, pitchworka do naprawiania pitchmarków na greenie oraz rękawiczkę. Na niektórych turniejach będzie czekał na Was starter, który da Wam reguły lokalne i przekaże najważniejsze informacje. W kategorii Stableford netto, więc jeżeli macie wynik par plus 5, piłkę podnosicie i przekreślacie dołek. Przeczytaj lokalne reguły turniejowe, ponieważ bardzo często, a nawet powiedziałabym, że prawie zawsze, są one inne niż te reguły lokalne, które zwykle obowiązują na danym polu. Jeżeli organizator przygotował i wręczył Wam czasówkę, będziecie mogli sprawdzić, czy gracie we właściwym tempie. Wyszukaj wtedy godzinę swojego startu i sprawdź, czy zakończyliście dany dołek zgodnie z planem, czy może macie już jakieś opóźnienia. Godzina, którą wskazuje czasówka, to jest godzina zakończenia danego dołka, a nie jego rozpoczęcia. Być może otrzymacie również pozycję flag w danym dniu na polu. Przy każdym dołku znajdziesz tam określoną odległość od początku greenu, czyli od jego frontu, oraz pozycję boczną na prawo lub lewo. Na tym turnieju na dołku numer 2 flaga znajdowała się 8 metrów licząc od frontu greenu oraz 3 metry licząc od jego lewej krawędzi. Natomiast na dołku numer 3 flaga była 14 metrów od frontu i była posadowiona centralnie. Z kolei na czwórce flaga była chyba bardzo z tyłu, bo aż 29 metrów od frontu i 4 metry od prawej strony. Grę na pierwszym dołku rozpoczynamy w takiej kolejności, jaka była wyznaczona przez listę startową. Tą kolejność przypomni Ci także starter. Beata, Agnieszka i Anna. Będziecie mogły rozpocząć grę, gdy będą poza Waszym zasięgiem uderzenia. Starter zadba również o zachowanie bezpieczeństwa. Grę rozpoczynamy zawsze dokładnie o tej godzinie, która wynikała z listy startowej. Często na tee znajduje się zegar i to właśnie według tego zegara musimy rozpocząć grę o właściwym czasie. O ile oczywiście poprzedni flight zdążył się już oddalić na bezpieczną odległość. Wszyscy gracze z danego flightu muszą być o właściwym czasie na właściwym tee. Niezależnie od tego, że jako pierwszy zagra tylko jeden z nich, również pozostali powinni być o godzinie startu gotowi do gry. Reguły za spóźnienie się na start przewidują karę dyskwalifikacji. Jednak wprowadza się pewien wyjątek. Jeżeli spóźnisz się nie więcej niż 5 minut, zostaniesz co prawda dopuszczony do gry, ale na pierwszym dołku będziesz miał dodatkowe 2 uderzenia do swojego wyniku albo przegrasz ten dołek, jeżeli grasz w formacie matchplay. Co ciekawe, zagrożone karą jest również rozpoczęcie gry przed czasem. Nadzwyczajne okoliczności, które mogą ewentualnie uchronić Cię przed karą dyskwalifikacji, są to tylko takie okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Korki na drodze do nich nie należą, powinieneś to przewidzieć i wyjechać odpowiednio wcześniej. W czasie trwania turnieju na stronie PZ Golf oraz w aplikacji będziesz mógł sprawdzić wyniki tych osób, które już zakończyły swoje rundy tego dnia. Będziesz je mógł także przefiltrować według odpowiednich formatów bądź kategorii turniejowych. Co prawda akurat ci zawodnicy będą rozgrywali jeszcze drugą rundę kolejnego dnia. Jednak jeżeli będzie taka konieczność, możesz w regulaminie sprawdzić, jak rozstrzygnięte zostaną remisy. Teraz możesz już spokojnie udać się na turnieje. Będziesz wiedział, jak się tam zachować i co powinieneś zrobić przed startem. Napisz mi koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy o wszystkich tych rzeczach wiedziałeś, czy niektóre były dla Ciebie zaskoczeniem. Więcej na temat reguł gry w golfa dowiesz się z mojej książki Poznać reguły, która jest dostępna w sklepach na polach golfowych oraz w sprzedaży internetowej. Możesz również zasubskrybować ten kanał, będę na nim regularnie umieszczała filmy dotyczące nie tylko samych reguł gry w golfa, ale także zasad zachowania się na polu i zasad związanych z etykietą. Znajdziesz tam również rzeczy z praktycznego punktu widzenia istotne
dla golfisty. Napisz mi też koniecznie, jeżeli uważasz, że jakiś temat jest szczególnie dla Ciebie ważny i chciałbyś, żebym o tym nagrała specjalny odcinek. Ja się już z Tobą żegnam i jak zwykle Ci życzę dobrej gry i do zobaczenia.